Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mentoring studencki. Lektor. W 2020 roku w ramach projektu Uniwersytet dla Wszystkich Level Up, realizowanego przez Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego, został uruchomiony program mentoringu. Mentor jest pracownikiem dydaktycznym danego wydziału i ma za zadanie wspierać studenta w różnych obszarach związanych ze studiowaniem. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy w zakresie zarządzania własną nauką w taki sposób, aby miał on szansę osiągnąć wymarzone cele i stać się osobą, jaką pragnie być. Aleksandra Byczek, psycholog Bonn UW. Aby uzyskać wsparcie mentora, student musi odbyć 3 lub 4 spotkania konsultacyjne, w czasie których psycholog ma szansę zapoznać się ze studentem, poznać jego cele, mocne i słabe strony, jego trudności wynikające z tego potrzeby, a także razem ze studentem lub studentką będzie miał szansę określić możliwy zakres wsparcia. Jeżeli student otrzyma możliwość wsparcia ze strony mentora, wówczas rozpoczyna się krok drugi, w czasie którego poszukujemy odpowiedniej osoby. Mentorem może zostać pracownik dydaktyczny, np. doktorant bądź wykładowca na wydziale, na którym studiuje dany student. Może być to również osoba zasugerowana przez samego studenta. Maciej Kapczyński, student UW. Program mentoringu dał mi naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza z tego powodu, że moim mentorem jest pan dr Wojciech Figiel, który jest również wykładowcą na lingwistyce stosowanej. Dzięki panu Figlowi miałem do dyspozycji pewne programy, które nie są w głównym obiegu, ale umożliwiają mi pełne skorzystanie z zajęć, dlatego że programy, których używa się na tych zajęciach, nie były dostępne dla osób niewidomych. Dlatego chciałbym każdego, kto jest w stanie i może skorzystać z programu mentoringu, bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby skorzystać właśnie z tego, ponieważ może to mieć bardzo pozytywne efekty. Kacper Piwowarek, student UW. Przez wiele lat miałem problemy wynikające z tego, że ze względu na swoje przypadłości, takie jak spektrum autyzmu, ADD, ADHD i szeroko rozumiana atypowość, miałem problemy z realizowaniem programu w taki sposób jak inne otaczające mnie osoby. Całe szczęście okazało się, że Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest w stanie pomóc mi w takich kwestiach i okazało się dopiero wtedy, czego wcześniej nie wiedziałem, a też nie wiedziałem, bo wstydziłem się prosić o pomoc, że istnieje coś takiego jak system mentoringu. Polega to na tym, że osoba, taka jak ja, która nie radzi sobie z dużą ilością różnych formalności, które dla innych osób mogą być oczywiste, może prosić o pomoc osobę, która jej to będzie wyjaśniać, pomoże jej z tak zwaną właśnie papierkową robotą, pomoże jej z organizacją pracy. W każdej chwili po prostu mogę omówić z nią każdy problem, każdą niedogodność, każdą rzecz, która jakby wydaje mi się, że wykracza poza moje możliwości, aby jakoś wspólnie znaleźć dla tego rozwiązanie. Krzysztof Stolarczyk, mentor, pełnomocnik dziekana do spraw osób z niepełnosprawnościami na Wydziale Chemii UW. Moja praca polega na bieżącym rozwiązywaniu trudności studenta podczas studiowania. Koordynuję również działania wymagających współpracy innych pracowników w przygotowaniu alternatywnych form zajęć lub egzaminów z zachowaniem wymagań merytorycznych. Monitoruję także postępy studenta w wypełnianiu zobowiązań studenckich, a przede wszystkim służę mu dobrą radą i rozmową. Iwona Kostrzewska-Szlakowska, mentorka, koordynatorka do spraw studentów z niepełnosprawnościami na Wydziale Biologii UW. Bardzo często po prostu studenci przychodzą, są problemy, rozmawiamy, czasami prosimy jeszcze o pomoc BON, czasami kontaktuję się z wykładowcami, z osobami prowadzącymi ćwiczenia, czasami z dziekanem do spraw studenckich.
Generalnie kończymy to rozwiązaniem problemu i większość naszych studentów kończy studia. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.